Historia Rowinia sięga czasów antycznych. Obecny półwysep, gdzie zlokalizowane jest Stare Miasto, był wyspą, na której znajdowała się osada rzymska. Do IV wieku naszej ery istniał tu obóz rzymski na miejscu obecnego cmentarza i kościoła. Od VI do X wieku miasto było schronieniem dla okolicznej ludności ze względu na burzliwy okres w historii tego regionu. Od 1310 roku miasto należało do Republiki Weneckiej. W kolejnych wiekach wzrastała populacja miasta. Wpływ na to miał napływ uciekinierów obawiających się ekspansji otomańskiej. Doprowadziło to do tego, że do zabudowy wewnątrz murów miejskich Rowinia dobudowywano kolejne piętra, w wyniku czego niektóre domy miały 3 lub nawet 4 piętra. Także poza murami miasta rozlewała się tkanka miejska, gdyż niebezpieczeństwo było już mniejsze. W połowie XVIII wieku zburzono most łączący wyspę z lądem i zasypano kanał, tworząc połączenie stałe. Pod koniec tego wieku Rowin liczył 10 000 mieszkańców. W porównaniu do Puli i Poreca, Rowin nie posiada pojedynczych zabytków o wielkiej sławie. Natomiast ma całkowicie zachowane jądro miejskie. Składa się na nie zespół kompaktowych, nieregularnych bloków kamienic lub zbitych w szereg ciągów domów leżących wzdłuż wąskich ulic. Występują tu liczne zadaszone przejścia, które łączą pojedyncze ulice, przebijając się przez zespoły domów. Brukowe ulice miasta wspinają się w stronę szczytu wzgórza znajdującego się na środku półwyspu, przez co miasto obfituje w liczne schody.
Będąc na Istrii, warto odwiedzić Zatokę Rimską. Powstała ona poprzez zatopienie przez morze dolnej części zatoki, znajdującej się w sąsiedztwie skał krasowych. Utworzona została w ten sposób piękna zatoka o stromych zboczach. Na zboczach zatoki występuje wiele jaskiń krasowych. Historia Puli sięga czasów antycznych. Była tu osada liryjska, która w roku 1177 przed naszą erą została zajęta przez Imperium Rzymskie. W I wieku przed naszą erą Pula została silną twierdzą i rozwój miasta trwał aż do V wieku. W I wieku naszej ery wybudowany tutaj został wielki amfiteatr na 20 000 widzów. Amfiteatr ten jest szóstym największym na świecie wśród istniejących obecnie obiektów tego typu. Znaczna część amfiteatru nie zachowała się, ponieważ po opuszczeniu służył on jako kamieniołom, skąd wybierano materiał do budowy pulskich świątyń i pałaców. W wiekach VI-VIII Pula należała do Bizancjum, później miasto było pod wpływem Republiki Weneckiej, w wyniku czego zostało spustoszone przez wrogi Genueńczyków. Doprowadziło to do upadku miasta w XIV-XV wieku. W XVII wieku Wenecjanie zbudowali nową twierdzę. Miasto odżyło w połowie XIX wieku, kiedy zostało bazą morską Cesarstwa Habsburgów. W okresie międzywojennym Pula należało do Włoch, po II wojnie światowej przypadło Jugosławii, a od 1991 roku jest częścią niepodległej Chorwacji. Antyczne dzieje Poreca podobne są do historii Puli. Już w V wieku przed naszą erą była tu osada liryjska, potem miastem rządzili Rzymianie, a od VI wieku Porec należał do Bizancjum. W tym czasie miasto przeżywało prosperity. Powstała wtedy bazylika Eufrozyna. Od XIII wieku Porec był zajęty przez Wenecjan, a od końca XVIII wieku przez Austriaków. Następnie po I wojnie światowej, podobnie jak cała Istria, należał do Jugosławii i od 1991 roku do niepodległej Chorwacji.